Kochani, i witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o temacie, który zacząłem tydzień temu, czyli suche wdowieństwo według Sojka Team. Będzie to nasz pomysł na suche wdowieństwo. Przede wszystkim skupimy się na metodzie, w której są gołąbki 2 razy na jajkach. Natomiast nim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, chciałbym Wam opowiedzieć o widoku, który przed chwilą widziałem. A mianowicie, dokładnie tu na tych drzwiach, które teraz widzicie, siedział jaszcząbek. Na całe szczęście w chwili obecnej gołąbki jeszcze są nieoblatywane i nic złego się nie stało. A teraz może przejdziemy do gołębnika lotowego, w którym, jak widzicie, świeci się światło. I cóż tu się dzieje? Typowy groch z kapustą. Moi drodzy, gołąbki, które mają pootwierane cele, są to gołąbki w znakomitej większości, które są z sobą drugi rok, czyli ta adaptacja do celi była już w zeszłym roku. Nie ma w ogóle potrzeby, żeby je trzymać zamknięte, natomiast wszystkie te zamknięte są to gołąbki, które były sparowane w tym roku, bądź mają jakiś problem jeszcze z trafieniem do swoich miejsc. I teraz jak my to robimy, bo to jest najważniejsze. Dużo zapytań. Jestem tu po to, żeby Wam to wytłumaczyć. Pewnie większość z Was powiedziałaby, że dużo z tym wszystkim pracy, lecz niestety jest to na pewno w dużym stopniu spowodowane faktem takim, że jak widzicie, gołębnik jest bardzo, bardzo długi, nie ma żadnych przedziałów i zdecydowanie jest to minus, który musimy sobie właśnie w taki sposób rozwiązać. Jak już mówiłem wcześniej, od godziny plus minus 14-15 aż do 9 rano dnia następnego są te gołąbki, które już trafiają do swoich cel, które są już tu zaadaptowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od godziny około 8-9 robimy tak zwaną podmiankę, czyli te gołąbki są zamykane, natomiast otwierane są wszystkie te, z którymi mamy, no, może nie my mamy problem, a one mają problem trafić do swoich macierzystych cel. Dlatego też tak to wygląda. Tak to wygląda. Ja myślę, że tyle z gołębnika. Kał zaczyna się normować. To jest to, o czym już mówiłem wcześniej. Co zresztą tutaj mogę udowodnić, że naprawdę nie ma powodu do jakiegoś tam panikowania, że ten kał się rozluźnił. Jest to zupełnie normalne i zrozumiałe. Gołąbki puszczają puch, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie, misia? Jest w porządku? Chodź tutaj, chodź. No chodź. Super, młody gołąbek, zobaczcie, tylko nic się nie boi. No już widzę, że będzie to jakaś nasza ulubienica w najbliższym czasie. Bardzo lubię, jak wiecie, takie gołąbki. Ona kompletnie nie reaguje, wręcz po puknięciu kilka razy potrafi wyjść tutaj do mnie na półkę, pomiziać się ze mną, mówiąc tak zupełnie na luzie. I to jest właśnie piękne. Takie gołębie ja nie lubię. Zresztą nikt z nas nie lubi takich wariatów. Bardzo sobie cenimy właśnie
spokojne, zrównoważone gołąbki zaczynają już podganiać ostro na jaja. Przypominam, że były sparowane 15 lutego. Dzisiaj, w dniu, w którym nagrywam ten materiał, mamy dzień 23, ale o wszystkim tym porozmawiamy sobie już w ambasadzie, ponieważ zauważyłem, że trzymając kamerę, pokazując gołębie, nie mogę się skupić i co słusznie zauważyli moi widzowie, brzmi to za bardzo chaotycznie i jak któryś stwierdził, wszystko dobrze, natomiast trzeba byłoby to oglądać na przyspieszeniu 2, z czym się zgadzam po obejrzeniu materiału. Także zapraszam do ambasady i na spokojnie karteczki, długopisy w dłoń. Ci, którzy chcą skorzystać z takiej porady, jak to u nas wygląda z tym naszym suchym wdowieństwem i tyle, kochani. Kochani, i witam się z Wami po krótkiej przerwie i nie uwierzycie. Wyobraźcie sobie, że przez moje rozszczepanie, jak zacząłem nagrywać materiał, nagrałem go tu chyba półgodzinne przemówienie, po czym okazało się, że nie włączyłem nagrywania. No tak troszeczkę śmiesznie, ale nieważne. Próbuję opanować emocje, wracam do Was i działamy. Suche wdowieństwo. Suche wdowieństwo według mojej metody, jest to moja metoda. Jeśli macie inną, piszcie koniecznie w komentarzach, a wszystkich, którzy nie piszą, bądź nawet piszą, zapraszam też do czytania tych komentarzy, ponieważ naprawdę dużo znakomitych komentarzy od Was dostaję, z których sam, nie ukrywam, też czerpię niejednokrotnie. Dlatego bardzo zapraszam do wszystkich, przede wszystkim do dyskusji w komentarzach i do czytania tych komentarzy, bo naprawdę te community nasze, ta społeczność jest już naprawdę bardzo duża. Nieuchronnie, jak już powiedziałem, zbliża się do 5000, a na 5000, no proszę Państwa, no myślę, że gołąbek należy się jak nic. Dlatego zrobimy jakiś konkursik, a jesteśmy w tej fajnej sytuacji, że zostawiliśmy sobie kilka gołąbków do rozpłodu i niestety wyszło tak, że te gołąbki w chwili parowania jeszcze nie były na to gotowe i jest ich nadzwyczaj na świecie też dosyć dużo. Dlatego też mogę się z Wami podzielić i ufundować naprawdę gołąbka, który miał trafić do nas do rozpłodu, a oznacza to jedno. No, będzie to na pewno topik. Będzie to na pewno top, ponieważ jak wszyscy wiemy, były to gołąbki zostawione dla mnie. Wybierzemy coś fajnego i tyle. Do meritum sprawy. Suche wdowieństwo. Jak już wcześniej mówiłem, połączone gołąbki były 15 lutego. 15 lutego i teraz czekamy do pierwszego wyrzutu jajek. Będzie to pewnie 10, 9, 11 czy 12 dzień, kiedy będzie taki większy wyrzut i od tego dnia liczymy sobie 10 dni, po czym bez względu na to, ile się zniesie, czy wszystkie się zniosą, czy które się nie zniosą, zabieramy samiczki z gołębnika z celek, wrzucamy je z powrotem do gołębnika samiczek, natomiast samce przez kolejne dni do momentu, z których nie zejdą z jajek, będą sobie na tych jajkach oczywiście sztucznych siedzieć. Myślę plus minus, że będzie to według tak moich jakichś wcześniejszych obserwacji, no od jednego dnia nawet zdarzało się do 3, 4 i wtedy zaczniemy, oczywiście pozbieramy wszystko i zaczniemy robić obloty.
Jak pewnie większość Was zauważyła, lecąc taką metodą, że pierwsze obloty są fatalne z racji tego, że samiczki absolutnie pierwsze, o którym myślą, to władować się z powrotem do swoich celek, do samców i jakież będzie ich zdziwienie, jak nie zastaną tam ani jajek, ani swoich samców, ani misek lęgowych, ponieważ samce w momencie wypuszczenia samiczek będą przegnane do gołębnika samiczek, a jajka, jak już wcześniej mówiłem, będą pozbierane i to jest pierwsza część z dwóch naszego suchego wdowieństwa. Jak już mówiłem wcześniej, my będziemy robić to z metodą 2 razy zniesienia jajek, a to dlatego, że dla nas jest to bardziej optymalna metoda. Dlaczego? Już spieszę z odpowiedzią. Jeśli mamy gołębnik, wszystko w jednej linii, w jednym budynku jeszcze najlepiej, tylko poodgradzane, gołębnik młodych, samiczek, samców i tak dalej, nie ma problemu, one chcąc, nie chcąc, jaki wlot im się otworzy, one na pewno wejdą. Natomiast w moim przypadku gołębnik, w którym one się wylęgły, jest naprzeciw, czyli normalną rzeczą będzie, że one nieprzyzwyczajone jeszcze przed sezonem, bo nigdy nie były wypuszczane z tego gołębnika, na pewno będą próbować ładować się do swojego macierzystego gołębnika, w którym zostały wychowane. Jest to jak najbardziej normalne, a my będziemy je bardzo gorąco i skrupulatnie namawiać, żeby mimo wszystko poszły do tego. Dlatego mamy więcej czasu i po tych pierwszych jajeczkach chcemy je, że tak powiem, dopieścić na tyle, żeby te wchodzenie było już super i później drugie jajeczka, tak sobie wyliczyłem, plus minus 22 marca pójdą z powrotem w parę. Myślę, że wtedy jajka już będą troszeczkę szybciej, pewnie gdzieś na 8-9 dzień. I odliczamy, ale wtedy 5-7 dni. Bierzemy je, ściągamy. Oczywiście będzie wtedy jeszcze gdzieś około 3 tygodni, a nawet może więcej do pierwszego lotu konkursowego. I wtedy naprawdę, moi drodzy, ostro zaczynamy z nimi działać. Ostro zaczynamy działać, jeśli pogoda pozwoli nam, zaczniemy wywózki, jeśli będą oczywiście już dobrze oblatane. Nic na siłę, nie, uwierzcie mi, ile razy próbowałem pewien jakiś cykl przyspieszyć, przekombinować, zawsze kończyło się to źle. I choć do dzisiaj popełniam błędy, nie boję się tego przyznawać. I teraz co ciekawe, jeśli kiedykolwiek przyznaję się, że u mnie było coś nie tak, prędzej czy później dostaję strzała w postaci komentarzu tu czy na Facebooku. Tak jak miało to ostatnio miejsce, jak mi ktoś wypomniał, że ja nawet przerywam loty i lotów nie leciałem do końca. Jak już wcześniej tłumaczyłem, to nie ja przerwałem loty, tylko oddział przerwał loty i generalnie nie będę na jakieś tam pojedyncze, bo naprawdę są to skrajne przypadki jakichś tam zaczepek, aczkolwiek one do mnie wracają. Nie jest tak kolorowo, jak mówi o tym większość. Być może są po prostu lepszymi hodowcami. U nich wygląda to wszystko zawsze super bajecznie, nie ma problemów. Lecz ja na swoim przykładzie zawsze pokazuję Wam, że czy jest dobrze, czy jest źle, co się może zdarzyć, co się u mnie zdarzyło i mam nadzieję, że to doceniacie, a w zasadzie nawet wiem, że tak jest po Waszych licznych komentarzach, za które bardzo, ale to bardzo dziękuję i to jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze. Dlaczego pokazuję też te słabe strony? No przecież mógłbym za jakiegoś herosa się tu uważać i pokazywać wszystkie te rzeczy, które wychodzą, wszystko te. Tylko jest to ślepy zaułek, dlatego że
później hodowca, który zaczyna, który nie jest bardzo doświadczony i jakby nasłucha się wszystkich filmików, że jajka, pstryk 2 dni, 100%. To 100%. Gołębie nie giną żadne. Wszystko jest miód i fiołki, jak to mówią. No wpada w depresję. Bo patrzy, no tak, no ale u mnie tak nie ma. Bo u mnie ta nie zniosła, bo te się pobiły, bo to, bo tamto. Życie. Życie, tak właśnie wygląda życie. Ja nie neguję. Być może jeszcze nie jestem na tyle super hodowcą, że potrafię wszystko robić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdzie gołębie latają po 2 godziny i jest problem je dowołać. U mnie tyle nie latają. Pokazuję wam jak jest, moi drodzy. I bądźcie ze mną, a obiecuję wam, że w najbliższych materiałach krok po kroku cały ten cykl będziemy przerabiać, tak jak mówiłem o tym suchym wdowieństwie, o którym dzisiaj wam opowiadałem. Jest to oczywiście metoda na 2 pary jajek. Później wspomnimy metodę jak raz. Zresztą w sumie nawet 2 słowa mogę powiedzieć, że wszystko na pewno jeśli chodzi z metodą gdzie gołąbki tylko raz wysiadują jajka, wszystko związane jest, moi drodzy, z kalendarzem. Z kalendarzem i co chcemy, kiedy chcemy mieć je rozdzielone, ale o tym powiemy już w następnym materiale. Na tą chwilę to wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę wam umilę ten weekendzik, bądź jeśli oglądacie to w tygodniu, pracę czy tak dalej. Pozdrawiam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wpadajcie na mój kanał. Proszę o te subskrypcje. 5000 i daję gołąbka. Będziemy losować i tak dalej. Tyle ode mnie, moi drodzy. Pędzę montować ten film, żebyście jeszcze dzisiaj go obejrzeli. Wielka łapa ode mnie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.